Witam wszystkich. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, cześć. Nazywam się Ola, a to jest Tomek. Mieszkamy w Australii i wspólnie ścigamy przygodę w naszym minivanie z napędem 4x4. Właśnie jedziemy z Brisbane do południowej Australii. To już trzeci dzień naszej podróży. Co czeka nas dzisiaj? I to jest jeep porządny, nie? Nie dotykać wody, bo może być trujące i zabójcze. I tak, ale nie widać, co to jest. O, pierwszy nowy dzień stał. Dzień dobry. Witam wszystkich. Tomcia już tu stał. Pokażę wam, w jakim miejscu spędziliśmy pierwszy dzień świąt. Jest tutaj tak odrealnione, ale najpierw najlepsze. Pokażmy go. Dobra. Uwaga, jesteście gotowi? Widzicie te mazy? Widzicie to? A to z tamka strony tylko. Jechaliśmy po takim, było ciepło. Niestety wiało koszmarnie i wiatr mocno zagłuszał to, co opowiadaliśmy. Jak widzicie, błoto nieźle oblepiło nasze zawieszenie, bo poprzedniego dnia wjechaliśmy w małą błotną rzekę. To była niezła przygoda. Jeśli przegapiliście to wideo, to koniecznie obejrzyjcie. Link na dole w opisie albo tutaj w rogu. Cały bok auta brudny, aż po przednią szybę i pewnie was to nie zdziwi, ale w Tilpie nie było myjni samochodowej. Do Tilpy przyjechaliśmy późną nocą i nie mieliśmy okazji się rozejrzeć. Wczoraj przejechaliśmy prawie 800 km z Muni do Tilpy. W tym 200 km to była droga off-roadowa, która zaczynała się w Bourke. Tilpa z lotu ptaka wygląda interesująco. Ta miejscowość jest dumna z tego, że leży na terenach zalewowych i ma aż 44 mieszkańców. W nocy Tilpa wyglądała na wyludnioną. Zobaczmy, jak to będzie w świetle dnia. O, zaraz wam pokażę. Wjechaliśmy takim mostem. To jest dosłownie... Tu jesteśmy teraz na najgłówniejszej ulicy jedynej, która jest w tej miejscowości. Coś czeka, ale nie biegnie. No chyba. Że jechaliśmy późno dosyć. Przyjechaliśmy gdzieś o 11 i droga była ciekawa, bo taka z przygodami, nie? Offroadowa, trochę błocka, kangurów bardzo dużo innych zwierzaków, które gdzieś tam, krowy, całe stado krów na drodze, które sobie stało i się nawet nie ruszyło. Ale to wszystko ciemną nocą, więc trzeba było wolno jechać, żeby nie być przygotowanym na ostre hamowanie, tylko na chillu sobie stawać i omijać zwierzaki. Więc trochę jesteśmy zmęczeni lekko, nie? Ale może się obudzimy. 1963. Tym mostem wjechaliśmy wczoraj w nocy do Tilpy. Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda w dzień, bo ja uwielbiam takie konstrukcje. O, i taka rzeka piękna. I tu już tak nie wieje. To z tej strony zobaczmy. Rampa na rzekę. A tutaj patrzcie, jak czadowo. Jest takie ogromne drzewo. Jedno jest tu. Prawdopodobnie drzewo zabrane przez powódź. Tak. Na środku. Trochę nie widać, bo jest w Nie widać cieniu. go? Przybliżę wam. Ten zakręt to robi trochę wrażenie, nie? Nie powiem. To chodź jeszcze tam na brzeg i ten mostek z tego brzegu pokażemy. Dobra. Tak pod słońce może. Pod kątem zrobię ten most jeszcze z rzeki, bo to było fajne ujęcie. To tak trochę zejdziemy i pokażemy, bo on taki jest przemysłowo z XIX wieku. Tak, bardzo. Cała historia tego miejsca można sobie przeczytać. Do Wikani będziemy jechać. Będziemy jechać? Na Wikani tu jest. Wilkiem. Tu też są informacje, jest cała taka tablica. Pokażemy tą tablicę może. Jedyne miejsce w Tilpie, które wyglądało jako tako jak dom, a nie hotel albo baraki pracownicze, był ten dom po lewej. Dookoła domu pełno starych samochodów i niezła kolekcja złomu. A tutaj mamy tablicę, gdzie wyświetlana jest informacja o bieżącym stanie dróg. Na szczęście droga do Wilkani była otwarta. Że naprawdę fajnie jest to zorganizowane, bo trochę na pałę pojechaliśmy, ale wygląda to bezpiecznie. Ja widzieliście, tam są latający doktorzy jak w Afryce trochę? A,
Latający doktorzy, a dokładniej Królewska Służba Latających Lekarzy Australii, w skrócie RFDS, to australijska organizacja pozarządowa, świadcząca pomoc medyczną dla osób mieszkających na Outbacku, czyli dokładnie tu, gdzie właśnie jesteśmy, w szczerym polu, bez dróg i cywilizacji. Załogi RFDS docierają do swoich pacjentów drogą lotniczą i są zarówno pogotowiem ratunkowym, jak i dostarczają podstawową opiekę zdrowotną. Królewska Służba Latających Lekarzy Australii działa od 1928 roku i uważana jest za najstarsze lotnicze pogotowie ratunkowe na świecie. Czyli niedługo będzie 100 lat od ich założenia. Nieźle. Na dachu jest napisane częstotliwość chyba kanału radiowego, pod który ten hotel można wywołać. Nie ma telefonu, nie szkodzi. Czekaj, chcę tak zajrzeć bliżej. To jest jeden dystrybutor. Tu możesz coś śniadanie zrobić, może coś ugotować na ogniu. Jest zamknięte, ale gdzieś tylko raczej nieczynne. Nie wygląda, jakby było tak zamknięte, że nic tam się nie dzieje. Pokażemy wam toalety, ale z toalet najlepsza jest jedna rzecz. Patrzcie, co tu mieszka. Takie roślinki. Myślicie, że to nie problem? Takie malutkie. Ni to krzaczki, ni to turlające się krzaki. Jak w Ameryce, nie? Spoko, spoko. A potem wchodzicie tu i w nocy te krzaki was smyrają po nodze. One są trójwymiarowe. Więc jak stanęłam w nocy i mnie to dotknęło nogą, to po prostu już myślałam, że jakiś wąż mnie ugryzł. Jeszcze wam tylko pokażę kran. I to jest kran. Żeby go odkręcić, trzeba zrobić tak. Żeby go zakręcić, trzeba zrobić tak. Świetna konstrukcja. Dobra. Idziemy dystrybutor się zobaczyć. Chcemy zatankować. Pokażemy wam, czy tu się da tankować i jak. Stacja benzynowa. Próbowaliśmy rozkminić, jak zatankować. Ja stoję przed jedną cysterną z paliwem, Tomek przy drugiej i główkujemy. Moja okazała się niedziałająca. Chyba była bardziej ozdobnym antykiem w tym wypadku. Ale całkiem klimatycznym, sami przyznacie. Tomka była działająca, ale miała tylko olej napędowy. Można było użyć aplikacji, żeby ją odblokować i zatankować. Ale my potrzebowaliśmy benzyny. O! Tutaj jest jeszcze jeden dystrybutor. Widzimy z daleka wypłowiały napis, że bezołowiowa. Tylko czy ona jest działająca? Czym bym była działająca? A, że taka pozaklejana? Samo? Może nie działa. Dobra, to jest. Ale na szczęście mamy i taka jest przesunięta też trochę. Dobra, to zdejmujemy zasłonę na okna, poukładamy luźne rzeczy i ruszymy w drogę. I gdzieś tam po drodze, może w buszu sobie staniemy. Strasznie wieje, chyba słyszycie. Ale to jest po prostu, to jest takie odrealnione. To jest asfalt, ale on jest tylko tutaj. Za chwilę wyjedziesz na drogi, które są po prostu tylko piaskowo-błotne i tyle. I takie piękne, dumne miasto. Kosmos. Ostatnie przygotowania i za chwilę wyruszamy w dalszą podróż. Słońce już powoli wstaje, zaczyna robić ciepło, wietrznie. Ciągle nikt się nie pojawił tutaj z okolicznych mieszkańców. I ciągle nie udało nam się zjeść śniadania, ale zjemy je gdzieś po drodze. Nie, Ocio? Samochód ok, łóżko złożone. I tyle. I się zbieramy dalej i gdzieś zjemy w trasie śniadanie. Taki jest plan. Zagadka. Jakie jest tutaj ograniczenie prędkości? Piszcie szybko w komentarzach. Zobaczymy, czy zgadniecie. Gotowe? Ograniczenie prędkości jest tutaj do 100 na godzinę. Nieźle, co?
Kto z was zgadł? Nie mogliśmy zrobić śniadania w Tilpie, bo jedyny stół stał zaraz przy dystrybutorze i jakoś nie uśmiechało mi się gotować na otwartym ogniu zaraz przy cysternie z paliwem. Zdecydowaliśmy, że wolimy stanąć na środku drogi i zrobić śniadanie tutaj. Przestrzeń i piękne widoki. Czego chcieć więcej? Bush breakfast. No dobra. Wygląda tak. Tak się zatrzymaliśmy. I na środku drogi pustej sobie zjemy. Tak to wygląda. Co sobie zjemy, Ocia? A ty tu pijesz to, tak? To nie jest moje. A to ja zaczęłam. Jest jak chleb, żółty ser, jogurt truskawkowy, marchewka i Jogurt. ogórek. No to mamy tutaj niezłą ucztę z tego, co To ty widzę. połosuj, a ja zrobię herbatę w tym czasie. Dobra, dobry pomysł. Koszmarnie tego dnia wiało. W takich warunkach ciężko było ugotować nawet herbatę. Ale daliśmy radę. Pierwsza mucha mi się pojawiła. Bzyknęła i uciekła. W ostatniej wiosce nie było dystrybutora paliwa, był diesel. I mamy tylko pół baku i musimy jechać taką drogą. Taką drogą. Musimy przejechać przynajmniej ze 100 km, nie? 130. 130, ale chyba nam starczy. No zobaczymy, zaraz się przekonamy. Przekonamy się za około godziny. To Google nas tak pokierował. Tak, nie ufajcie GPS-owi z Google. Byliśmy wyspani, najedzeni, gotowi na kolejne przygody. W pełnym świetle dnia bezdroża wyglądały naprawdę nieźle i nie było żadnych zwierzaków wyskakujących na drogę. Jechaliśmy ciesząc się świetną widocznością i bezkresnymi widokami. Aż tu nagle na drodze pojawiła się mała czarna kropka. Patrzcie, co jest na drodze. Ktoś potrącił Krowę, ktoś pokręcił. 200 metrów dalej na poboczu stał samochód. Podjechaliśmy od razu sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Zaczekaj, ponagramy. Pokażę wam, co się stanie, jak przywalisz w krowę. Bulbar nie pomógł, nie pojechał dalej. No widzicie? Patrzcie, jak rozwalił. Cały samochód. I to jest Jeep porządny, nie? No, taki stary co prawda. Ale komuś święta nie wyszły. Patrzcie, jaki masywny. Tomek, to jest ogromny ten bulbar. Po prostu górą mu poleciał. Nieźle. No i dlatego właśnie warto w nocy jechać powoli i ostrożnie, nie? Bo tak można skończyć. Te krowy są strasznie duże i ciężkie. Taki porządny, bardzo duży bulbar mu nie pomógł. Bulbar, czyli ta metalowa część, którą ma zamontowaną zamiast zderzaka. Ten zderzak taki metalowy. Nie pomógł mu i rozwalił całe auto. Ale wygląda, że kierowcy nic się chyba nie stało, no bo ani szyba nie potłuczona, ani tak naprawdę kabina nie jest przód zdjęta. jest tylko bardziej wolnięty. Tylko przód, no. Możesz... Dalej nie pojechał, ale... No, może jakaś chłodnica czy co. Tak, ale nie było tragedii, no. To dobrze. Jedziemy dalej. Trochę nas to wstrząsnęło, nie powiem. Na szczęście kierowcy rozbitego auta nic się nie stało. Także przestroga dla wszystkich. Nie szalejcie na drogach i jedźcie bezpiecznie. A my ruszamy dalej.
Co kilka kilometrów na drodze była położona kratka, po angielsku grid. To metalowa kratka, wbudowana w drogę, zatrzymuje ona zwierzęta na pastwisku, a pozwala przejeżdżać samochodom bez konieczności otwierania bramy. I dodatkowo na takiej kratce ładnie odpada błoto z kół. Także nie głupi wynalazek. Walczą. No! Walczcie! Ciamajdy. Już nie będzie. Czekaj, czekaj. Memu! Z nogi. Trzymamy. Jeszcze jest jeden, zaraz będzie przebiegał. Patrz. Temu czy strusie? Nie wiem. Chyba emu, bo on miał taki tyłek podskakujący. Czekaj, z twojej strony jeszcze Ładnie mocno. biegną. To jest bardziej jeszcze. O, stop. Musisz dać kartę, bo tam się płaci koło diesla, wiesz? Chyba, Dobra. z tego co widzę. Ej, tu pies leży, widzisz? Dobra. Cześć. Stanęliśmy na stacji benzynowej w pierwszym większym mieście po tych bezdrożach i pokażę wam, jaka to jest stacja benzynowa. BP oczywiście. Jesteście gotowi na to BP? Uwaga. Tomek rozkminia, jak zapłacić za paliwo, bo jest samoobsługowa. Patrzcie na to. No, dystrybutor. Spoko. A tutaj normalnie, jak to jest klimatycznie. No i widzicie, BP nie kłamała. Nie ma ściemy. A tam jest strażnik tego obejścia. O, podniósł się. Ups. Uroczy. O, chowa się. Chyba mu też troszkę gorąco, chociaż dzisiaj jest lepsza pogoda. Ale pokażę wam jeszcze nasz samochód. Po jeździe po tych bezdrożach może troszkę lepiej widać. Po prostu to było to. Nie mam słów. Co, udało się? Idziemy zobaczyć, co tu jest jeszcze. Nie no, elegancko. Możemy tu sobie nawet, nie, to chyba do cysterny wąż do tankowania. Musimy umyć koniecznie. A to jest chyba takie emergency, jakby ci się skończyła woda, znaczy paliwo, to chyba przyjdziesz, zatankujesz, możesz pożyczyć? Nie wiem, zastanawiające. A może nie? Ciekawe. Dobra, to fajnie. Jakoś mi się podoba, pasuje do tego outbacku, w którym byliśmy. I hodowla kaktusów zamiast ogródka. Piękne. Tak, przód też mamy trochę brudny. Musimy spróbować umyć szyby, żeby te z przodu szczególnie, żeby była trochę lepsza. Dobra, chyba zatankowane. O, zobaczmy, ile tu kosztuje paliwo z ciekawości. 20,09. A możliwe, że Tomek tą tankował. Nie wiem, czy widzicie. 222,9. To chyba podobno była w tamtym mieście. No, zobaczymy. Dobra.
Jedziemy dalej, ale spróbujmy najpierw umyć szyby. Knowing whether it's true, all the things you said you could do. Not in the mood for a failure. Always staring up high, hoping for a glimpse of the sky. This ain't no time to Dobra, nagramy wam miasteczko. Jest czadowe, naprawdę jest ładne. Patrzcie, jakie są piękne domy. Tu jest jeden. Wszystkie budynki publiczne są zrobione w kolonialnym stylu amerykańskim. Policja po lewo, Court House jest tam, czyli budynek sądu. Wygląda to trochę jak takie miasteczko z Dzikiego Zachodu, nie? Zobacz te Tak. takie dachy, nie? No. W takim ciekawym, śmiesznym kształcie. Śliczne są. Niskie budynki, szeroka droga. Miasteczko, w którym jesteśmy, to Wilkania. Założona w 1866, mieszka w niej 750 osób. Wilkania wygląda bardzo spokojnie. Najstarsze w mieście jest poczta i most. Na most zaraz pójdziemy. To wygląda jak fejkowa ściana w Marki. ogóle. To Tam z chyba tyłu jest- nic nie ma. Tylko taka No. przednia ściana, Żeby- frontowa ściana budynku, Tak. reszta się zawaliła. Tak to wygląda. A tam jest poczta. Po prawo. Pokażemy wam pocztę i skręć też w prawo. W prawo jedziemy, dobra. A tu kolejną taką budują. To tak jakby oni Tak, budują oni w tak tym stylu Przerabiają w zaczęli. tym stylu budynki publiczne. No. A i tutaj ten most. Pójdziemy na ten most. Patrz jaki on jest czadowy. Pójdziemy, ale zobacz na znak. Ostrzeżenie. Szkodliwe algi mogą być w wodzie. Nie dotykać wody, bo może być trująca i zabójcza. Nawet kolor ma taki trochę jakby nieprzyjemny, zielonkawo-błotny. Troszeczkę jesteśmy ubłoceni. Ale głównie z mojej strony. Tam, gdzie się władowałem. Tomek jest większym brudasem. Nie, nieprawda. Dobra, idziemy popolować na kaczki. O, uciekły. Nie chcą się ze mną kumplować. Idziemy zobaczyć na plac zabaw. Oni tam chyba jakąś gęś mają, bo tak skrzeczy. Pochwytamy się na huśtawce trochę. Plac zabaw. Motor mają. Niezły. A wy macie motor też na placu zabaw, czy jakieś koniki, a? Idziemy się pochuśtać. Nie mogę się chwycić dobrze i podsunąć. No ale dobra, jakoś siedzimy. Chcę pójść i zobaczyć, co tu jest. Tak przechodzę, jesteśmy bezpieczni. Także spokojnie. Jest okej. A tu jest taki rozwalony. Ale niesamowite, bo jest z tego ładnego kamienia, aż taki przetłoczony, niby, nie? No czadowy. Wiesz, może to był budynek, tylko się zawalił. Ale to wygląda, jakby się ściany tu kończyły i nic więcej nie było. Widać coś więcej? Dobra. Chodźmy zobaczyć ten zielony, bo on mnie bardziej interesuje. Pokazywaliśmy go wam z samochodu. Kurczę, jakby tam jakiś potwór mieszkał. Co to w ogóle jest? A to sklep. Ale jaja, tam jeszcze są rzeczy w środku, nie wiem czy widzicie. Czy tu był sklep z praniem, gdzie mogłeś kupić sobie proszek też do prania. Może jakiś ptak mieszka, który nie śleduje ten alarm, bo już ześwirował. Nawet Coca-Cola taka. Ale fajowski. A jak chcecie kupić, to zadzwońcie do Troja Hartmana. On wam powie, ile to kosztuje. Ale fajne to miasto, naprawdę. Niezłe te domki, bardzo mi się podobają.
Obiecaliśmy, że wam pokażemy most. Idziemy. Stary most i nowy most może. No jest śliczny, uwielbiam taki most. To jest chyba most podnoszony, nie? No Albo właśnie, przesuwany. tak wygląda, bo te koła, Wydaje się, że jest przesuwany na bok, może tak wziąć. no tam pewno gołębi. Wejście nie za fajne. Ja się nie wystraszyłam. No trochę się rozpada. Aczkolwiek przeszliśmy. Dobra, wracamy. Zamianka, mamy nowego kierowcę. Spójrzmy na mnie. Hello, jedziemy. Pierwszy raz za kółkiem tego samochodu. No, dobra. I jedziemy. Pełny bak, szeroka droga. Nie muszę prowadzić, jedzie się samo. Jak to? Zaraz przesiadam się do tyłu na łóżko. Pełen relaks, trochę się zdrzemnę. Kto nam prowadzi dzisiaj? Hello. Hello. I jak się jedzie, Oleczko? Dobrze, ale Dobrze? prosta droga. Ale szybko, wolno. Nie, kanguru. trochę się vlogę, bo jedę niecałe 90, a to jest do 110, A, ale... to jak to mówię? To marnujemy minuty. No czekaj, coś tam jest na drodze. Ptaki rodki, ale możesz zwolnić, zobaczymy. To wygląda, jakby był świeży roadkill, mały kangur, którego jadły kruki i wrony. Mogą tutaj być stworki, nie, Olcio? No uważam, ale Tomek mnie rozprasza wideo. Pomagam. Tomek mi pomaga. Dobra, Olcie, to ja już nie przeszkadzam. Idę sobie do tyłu pospać. Nie wolno. Dobranoc, Oleczko. Chciałam wam powiedzieć, jaka była pogoda dzisiaj i była o wiele fajniejsza niż wczoraj, bo był strasznie porywisty wiatr, zimny i by się wydawało, że to jest źle, ale to właśnie było super, bo przez to było o wiele, wiele chłodniej i nie było much. Po prostu muchy nie dawały rady latać koło ciebie, bo były zdmuchiwane przez wiatr. Świetny, porywisty, zimny wiatr w Australii, dobra rzecz. Starczy tego prowadzenia. Zatrzymujemy się na jedzonko. Jest po pierwszej, pora na lunch. Niestety ciężko było nagrać proces gotowania, bo troszeczkę wiało. Ale udało się nagrać proces konsumowania. Niezły wiaterek, co? Dobra, dosyć tego pałaszowania, w drogę.
bez najmniejszego śladu cywilizacji. Oto co się ukazuje naszym oczom. Koszmarek. Normalnie wygląda jak ze Śląska przeniesione. I najśmieszniejsze jest to, że to się nazywa Broken Hill, to miasto, czyli złamane wzgórze. W jakim miasteczku się zatrzymaliśmy? Prezent. Ola, musisz mieć w tym zdjęcie, prawda? No dobra, to macie. Chodźcie, ale ty chyba musisz być z drugiej strony, żeby być dobrym prezentem. Tutaj mamy prezent. Jestem twoim najlepszym prezentem. No jesteś. Czekaj, pokaż się prezencie. Tu iść można podciągnąć. No to 10 daję. I tu pod słońce. Było niezłe. Czekaj, zrobimy jeszcze tak. I tak, ale nie widać co to jest. Może tak, że my i potem do góry na przykład. A, jedziesz, dobra. można tak? Dobra, to wesołych świąt. Jaki psiur, patrz! Na tym, dwa. Świetnie. Chcieliśmy wam pokazać zamek Lorda Voldemorta. Ale zniknął. Zniknął, ale spróbujemy go wam pokazać za chwilę. Znaleźliśmy. To jest siedziba czarnego charakteru miejscowego. To wygląda jak jakaś taka pagoda, nie? W stylu japońsko-australijskim. O, Koszmar. czemu może się Tak, zatrzymamy? bo, no, To chyba zasługuje na to, żeby to obejrzeć z bliska. To jest takie wzgórze wycięte kopalniowe i na dachu ma takie dwa budynki, znaczy na samej górze tej góry są takie dwa budynki. Ten widać dosyć dobrze, jest taka jakby pagoda na krawędzi przepaści, na skraju przepaści. Tu jest drugi, i ten drugi jeszcze wygląda ciekawiej z innej perspektywy. Spróbujemy tam podjechać i na niego zerknąć. Kopalniowe miasteczko, ale chyba dobrze sobie radzi, bo dużo nowych budynków, ciekawych. Sporo ludzi w sumie. Tak wygląda ta kwatera czarnego bohatera. Chyba stąd to ujęcie jest najlepsze. Interesujące murale. Ciekawe. patrzcie, jakie to jest ogromne. Normalnie ciągnie się i ciągnie. Nie wiem, ile to ma długości. Z 2 kilometry? Dobra, podamy. Czas ruszać dalej. Zostawiamy Broken Hill za nami i jedziemy w kierunku zachodzącego słońca. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. I know you like to think a lot. I like you better when you're not. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. Co to jest? Czy to jest jakiś zmutowany szerszeń? Matko. Zmutowany komar? If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. If you're gonna rock and roll, you're gonna have to bump and grind. Feels so right to be wrong. You won't miss it when it's gone. If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. You're gonna have to lose
lose your mind. Zapadł zmrok, najwyższy czas znaleźć miejsce do spania. Nie chciało nam się wiele szukać, więc po prostu zjechaliśmy na pobocze i tutaj dzisiaj śpimy. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie. W kolejnym odcinku podejmujemy ważną decyzję. Jaką? A to się dowiecie za tydzień. Zostawcie suba i łapkę w górę. Dzięki temu nie ominiecie kolejnego odcinka. Dzięki za wsparcie tego kanału, bardzo to doceniamy. Do zobaczenia, pa pa! If you're gonna save your soul, well, you're gonna have to lose your mind. If you're gonna rock